Witam Was serdecznie, kolejny filmik i dzisiaj ode mnie 8 takich złotych rad, jak uczyć się angielskiego, jakie błędy my popełniamy, nawet nie zdając sobie sprawy. Jak to się dzisiaj mówi, efektywnie nauczyć się języka angielskiego. Jedźmy już. Pierwsza zasada brzmi, łączymy ze sobą czasy. My na początku nauki, jak i w trakcie, myślę, uczymy się oczywiście tych słów typu present perfect, past simple, future simple i tak dalej. Tutaj mamy present, oznacza teraźniejszość, past oczywiście przeszłość, a will to jest przyszłość. I teraz chodzi o to, żeby łączyć present z present, past z past, will z willem. Na czym to polega? Na przykład tutaj mamy zdanie I'm here because I've been. Albo mówimy I am here because I have been. Wymowa jest jakby w 42 odcinku, więc jeżeli ktoś chce to uzupełnić, to zapraszam. Ale póki co, I'm here oznacza, że jestem tutaj, czyli jest to teraźniejszość. No i teraz because, ponieważ, no i I've been może oznaczać albo, że jestem, albo, że byłem. I te kwestie omawiam jakby w 36 odcinku. Tam mówię o present perfect, past simple, present perfect continuous i tak dalej. I to można sobie rozwiązać. Natomiast tak to właśnie wygląda w angielskim. Zaraz będę podawać przykłady. I was here because I had been, czyli oznacza, że byłem tutaj, ponieważ I had been, czyli znowu, że byłem. Czyli byłem tutaj, ponieważ byłem na przykład w tamtym miejscu, czy coś takiego. Albo miałem do czynienia z tym i z tym, czyli mamy do czynienia z przeszłością. I tutaj jakby ktoś chciał również sobie uzupełnić, wszystkie czasy omawiałem w 64 odcinku. Można sobie poszukać i znaleźć. Więc jakby to samo. I am going there because I'm hungry, czyli jadę tam, ponieważ jestem głodny. Jak widzicie, znowu połączyliśmy present continuous z present simple. I tak to właśnie ma działać. Znaczy to jest, przepraszam, to be, a nie present simple. Dobrze, że to powiedziałem głośno, ponieważ znowu nie łączymy to be z czasami. To be to być, a czasy to remember, to jest go, to jest make, to jest do, czyli wszystkie czasowniki. A to be to jest po prostu odmiana czasownika być. Natomiast występuje ona również w present continuous, jak widać. I ostatnie, czyli I did it. Zjadło mi tutaj I did it, czyli wykonałem to, ponieważ podobało mi się to. Czyli trzymamy się czasów. I teraz przykłady. Ale już takie bardziej żywsze, ponieważ będziemy posiłkować się BBC.com, czyli her son replied, czyli jej syn odpowiedział 3 days mama, czyli 3 dni mamo. She thought it had been 6, czyli oznacza, że ona myślała, że to było 6. Jak widzicie, jest połączenie czasów, czyli ona pomyślała, że to było 6. Czyli past simple z past perfect. Past i past. I tutaj mamy kolejny przykład. The NFL's medical staff have said they can deliver the baby at the State Farm Stadium. Czyli jakby tutaj chodzi o hokej, bo to jest ten NFL, czyli personel medyczny powiedział, że mogą dostarczyć. Tutaj mamy they can, a nie they could, bo could by było przeszłością albo mogliby, ale zazwyczaj powinno być could. Ale nie jest tak, ponieważ have said to jest present perfect, dlatego będzie teraźniejszość, czyli they can deliver the baby, czyli że mogą jakby urodzić dziecko. Ale tutaj widzę, że jest goes into labor, czyli go into labor oznacza, że urodzić dziecko, czyli jeżeli ona jakby urodzi dziecko podczas tego Super Bowl, czyli podczas tego wielkiego wydarzenia, to NFL powiedział, że ten medyczny personel zajmie się urodzeniem tego dziecka na tym stadionie. No i może tak szybciutko jeszcze ostatni. That is because Jason and his wife Kylie have given her 2 grandchildren. I oczywiście mamy kontynuację there is another on the way. Czyli that is because, czyli ponieważ, albo jest tak, ponieważ Jason i jego żona Kylie dali, jakby have given her 2 grandchildren, czyli jakby dali 2 wnuków. And there is another on the way, czyli jest jeden w drodze. I oczywiście, jak widzicie, jest tutaj zastosowanie there is, o którym mówiłem, ale jak najbardziej też teraźniejszość, czyli mamy is i oczywiście present perfect, czyli present perfect to też teraźniejszość. Druga zasada jest związana jakby z present simple,
Czyli chodzi tutaj o sytuację, kiedy na przykład, nie wiem, jest jakaś prezentacja, mamy jakiś screen czy coś takiego, widzimy coś i chcemy to opisać, czyli chcemy jakby nauczyć się przyzwyczaić do tego present simple. Takie zdania nam pomogą, czyli it shows, it describes, it presents, it displays. Pokazuje, opisuje, prezentuje i pokazuje również. Na przykład jeżeli będziemy rozmawiać z kimś, to możemy powiedzieć, słuchaj, ta sytuacja właśnie pokazuje, czyli it shows, coś tam. It describes oczywiście, opisuje tę sytuację jako, że i tak dalej, więc w ten sposób przyzwyczaimy się do he, she, it, czyli tak zwanego tego present simple, czyli tej eski, o której my po prostu notorycznie każdy zapomina. Ja jestem tego świadkiem i wy też jesteście tego świadkiem. Trzecia zasada, bardzo ważna. Jeżeli macie do czynienia z jakimiś lektorami, nauczycielami, z którymi macie lekcje, pamiętajcie, nie bójcie się powtarzać po nauczycielu, lektorze, native'ie, kimkolwiek, słów, które już zostały wypowiedziane. Czyli na przykład jeżeli native powiedział, there is a nie wiem, tam situation that I think it's bad because it's quite irrelevant, powiedzmy. I teraz to słowo jest bardzo obce dla jakichś tam osób, ale jeżeli ktoś ma z tym problem, to od razu zaczyna używać tego słowa, czyli jakby powiela totalnie to, co native powiedział. Nie boimy się tego, ponieważ w tym czasie właśnie nasz mózg pracuje i my te słowa będziemy szybciej przyswajać, a nie, że to, co każdy robi, czyli zobaczyliśmy słowie, to sobie zapiszę irrelevant, ok, i to jest nieważny, tak? Czyli napiszemy sobie gdzieś tam myślnik nieważny, robimy sobie zdanie nie. Od razu podczas zajęć używamy tych słów, które zostały wypowiedziane. Więc jakby udajemy, że nic się nie stało i po prostu powtarzamy jak papuga, bo to jest najlepsza rzecz i w tym momencie słowa nam się lepiej zapamiętują, a nie, że my piszemy po prostu w zeszycie kolejne słowo i obiecujemy sobie, że za tydzień tam zajrzę. Nie. Tak nie wolno robić. To znaczy można, ale można też inaczej. Czwarta zasada. Nie warto uczyć się nowych słów, to my powinniśmy się nudzić starymi słowami i wprowadzać nowe. Na czym to polega? Weźmy sobie jakieś 2-3 słowa, czyli na przykład, nie wiem, irrelevant, nie wiem, exquisite, to akurat słowo zawsze mi gdzieś tam przechodzi do głowy, ale powiedzmy jeszcze, nie wiem, immaculate, to też jest takie słowo, które się stosuje. I teraz oczywiście immaculate to jest taki czysty, taki niesamowity, bezbłędny, więc możemy sobie napisać bezbłędny. Exquisite możemy potraktować jako amazing i irrelevant oczywiście to jest nieważne. Na razie zrobiłem tak, czyli żeby coś pokazać. Tu mamy polski, tu mamy angielski. No więc wiadomo, że jak napiszemy po polsku, niekoniecznie możemy to zapamiętać. Natomiast po angielsku, jeżeli napiszemy i napiszemy sobie zamiast nieważne, napiszemy sobie unimportant, to wtedy szukamy tych prostych słówek, które są właśnie za to odpowiedzialne. Ale uwaga. Oczywiście jeszcze bezbłędny, czyli na przykład szukam słowa spotless, niech będzie. Czyli spot to jest, o tym już mówiłem, czyli less to jest bez, a spot to jest tak jakby plama albo miejsce, czyli takie miejsce na przykład, które nie wiem, na szybie coś jest spotless, czyli oznacza, że jest coś niesamowitego, bezbłędnego. No i teraz już mamy, tylko wiecie, to nie jest takie łatwe, prawda, bo jeżeli ktoś nie ma tego słownictwa, no to znowu zapętlamy się. Więc na początek chodzi o to, żeby nauczyć się słów takich jak good, mad, angry, nice, cool, tak? I jak nauczymy się właśnie tych prostych słówek, to wtedy będziemy mogli szukać tych bardziej skomplikowanych, tych bardziej formalnych. Jeszcze jedna rzecz jest taka, że nawet znając słowa typu immaculate albo exquisite albo coś tam, native nie powie na przykład such a immaculate day, tak? Co za wspaniały dzień. Nie, oni powiedzą po prostu what a great day, czy coś takiego, such a great day. I to będzie great, to będzie good, to będą właśnie te słowa. Natomiast immaculate może być na przykład, nie wiem, badanie, czy coś takiego. Więc jakby samo uczenie się takich formalnych słów też nie ma sensu. My musimy zobaczyć to wszystko w kontekście. Więc właśnie takie dwie rzeczy, na które tutaj warto zwrócić uwagę. No bo wiadomo, że to będzie powodować slowdown, jeśli chodzi o speaking,
no i o całą resztę. 5. zasada. Usuńcie tę część Facebooka, która zaprząta wam myślenie. Za dużo stron nie jest absolutnie dobre. Często mamy coś takiego, że mamy po prostu mnóstwo stron, nie wiem, internetowych, dużo grup facebookowych. Jak czasami obserwuję po ludziach, którzy na przykład już są w mojej grupie i widzę, że jeszcze mają tę grupę, to nie o to chodzi, żeby tylko moją lubić, bo jest najlepsza i tak dalej. Nie, chodzi o to, żeby dokonać selekcji, czyli dokonajmy selekcji tych grup, które rzeczywiście są dobre, bo jeżeli widzimy, że ktoś wrzuca jakieś pierdoły i w ogóle nam się to nie przydaje, albo słowa, których tak naprawdę nigdy w życiu nie użyjemy, dokonajmy selekcji i usuńmy te rzeczy, które po prostu nam nie przynoszą żadnych rezultatów. Ja się sam na tym złapałem, ucząc się swoich rzeczy. Miałem niesamowicie dużo stron i tak naprawdę część z nich po prostu była beznadziejna. Jakieś głupie memy, jakieś rzeczy, które po prostu jakby... Oczywiście memy są fajne, prawda? Ale chodzi o to, żeby dokonać pewnego rodzaju kategoryzacji i usunąć to, co nam nie sprzyja. Ta zasada akurat była u mnie i to było coś okropnego, ponieważ doświadczyłem tego na własnej skórze. Często wyłapywałem już, jakby w swojej osobie piszę, słowa z tekstu, ale nie rozumiejąc kontekstu, bez sensu. Kiedyś nie było tak dużo źródeł z angielskim, jak jest teraz. O co chodzi? Kiedyś miałem taką sytuację, że z racji tego, że było bardzo mało źródeł angielskiego, zasubskrybowałem sobie jakiś taki spam totalny, był związany z IT, czyli totalnie jakby nie moja branża i wyszukiwałem, to znaczy jakby dostawałem bardzo dużo spamu i tam właśnie, nie wiem, znajdowałem słówka, czyli na przykład był tekst, po prostu niesamowicie długi tekst, bo stamtąd chciałem jakieś takie formalne słownictwo, czyli powiedzmy mamy tekst i ja sobie czytając bardzo szybko zerkałem na tekst, to znaczy to było taki screening robiłem, czyli bardzo szybko przeglądałem ten tekst i tylko patrzyłem, aha, tego słowa nie znam, zaznaczam, to słowo też nie znam, zaznaczam. I co się stało? Robiło się z tego po prostu stos słówek, których ja tak gdzieś tam kolekcjonowałem, czy w zeszycie, czy w jakichś aplikacjach, zapisywałem w jakieś Anki, czy coś takiego. I to w ogóle nie działało. Mój speaking był okropny. Natomiast jak się skupiłem po prostu na tym, żeby czytając, czyli zacząłem czytając normalnie tekst, czyli czytałem sobie normalnie, często wyłapywałem słowa z tekstu, a nie, że wyłapywałem tego nie rozumiem, tego nie rozumiem, tego nie rozumiem, tego nie rozumiem i zapisałem sobie to gdzieś tam w jakichś materiałach. To jest tragedia. I to na własnej skórze mogę powiedzieć, że to prowadziło do zwolnienia mojego speakingu, co było cholernie frustrujące. Bo mimo tego paradoksalnie, że ja pozyskiwałem nowe słownictwo, czyli mówię sobie tak, aha, to formalne słownictwo, o to fajne, to se użyję, to se tam użyję i tak dalej, to i tak ten speaking zwalniał i dlatego przede wszystkim, bo moja pamięć nie wyrabiała i żadna pamięć nie wyrobi, jeżeli będziemy mieli tyle słówek gdzieś tam w jakimś tekście. Więc wolniutko sobie czytamy po kolei, zdanie po zdaniu, najlepiej nawet na głos i z tego najwięcej się nauczymy. Bo jeżeli będziemy tak wyłapywać słowa, to niestety, moi drodzy, ale nigdy tych nut nie zagramy. U mnie to przeszło i trwa do tej pory. Kto już mnie tam poznał, ten wie. Chodzi o forum albo miejsce, w którym możecie spokojnie rozmawiać. Ja nie mówię o Facebooku, bo Facebook jest zupełnie inny. Tam wysyłamy szybkie komentarze, ha, 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 hi, hi, hi i tyle. Natomiast forum na przykład tego, co wam się podoba, nie wiem, macie jakieś hobby, czy coś takiego, czym się fajnie interesujecie, powiążcie to z językiem angielskim. Ktoś lubi gotowanie, wchodzić na forum o gotowaniu i sobie gadamy. I to jest naprawdę fajne, bo tam jest ten community. To nie jest to samo co Facebook. Zupełnie coś innego. Tam jest wysyp po prostu komentarzy. A w forum mamy tworzenie tematów, tak więc my możemy też zakładać i możemy jakieś te konwersacje przynajmniej dłuższe prowadzić, więc to u mnie działa do tej pory. I co jest fajne, oczywiście na takich forach mamy różnego rodzaju obcokrajowców, więc niektórzy są, nie wiem, a to ze Szwecji, a to z Norwegii, a to z Australii, Niemiec i tak dalej, i tak dalej. I to też możemy sobie fajnie wykorzystać, ponieważ możemy zobaczyć, jak ktoś się posługuje tym angielskim. Na Facebooku nie jesteśmy w stanie, bo tego nie widzimy, a na forum widać taki awatar. Bardzo często jest na przykład flaga. I 8. ostatnia zasada, czyli nie poddawać się. No a tak na serio,
starajmy się badać to, co nam rzeczywiście przynosi dobre skutki, coś pozytywnego i że widać, że ten angielski idzie do przodu. Nie na zasadzie, że ja mam fajną stronę, ale tak naprawdę z niej nie korzystam. Mam jakiś tam listening fajny, ale nie korzystam. Nie. Jeżeli ten listening nas przytłacza, to oznacza, że musimy zmniejszyć poziom. Czyli jak B1 jest dla nas za ciężki, nawet jeżeli jesteśmy na poziomie B1, schodzimy niżej. I to jest właśnie chyba to, co chciałem też powiedzieć, czyli zmniejszenie poziomu do takiego momentu, kiedy zaczniemy czuć się komfortowo w języku albo w tych materiałach. Bo jak wchodzimy na jakieś BBC czy coś takiego i nas to przytłacza, uciekamy stamtąd niesamowicie od razu, szybko, nie ma nas. Natomiast jeżeli mamy książkę i tam jest na przykład, nie wiem, A1, jest za ciężko, rezygnujemy z tego. I koniec. I to jest oczywiście też koniec tego odcinka. Jest to drugi odcinek taki ala coachingowy, takiego przekazu. No jeżeli ktoś potrzebuje, ok, ale jednak chyba nie jestem zwolennikiem. Ale wydaje mi się, że czasami też potrzebujemy takiej właśnie informacji, z których nie zdajemy sobie sprawy, jak jesteśmy, nawet jak jesteśmy bardzo głęboko w tym angielskim, już mamy jakiś poziom, a to ciągle nie hula do przodu. No więc mam nadzieję, że to Wam pomoże i zrozumiecie pewne kwestie, z którymi borykałem się również ja. Bardzo dziękuję za dziś. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Dużo zdrowia. Hej!